że na Endgame przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, to rezolutny Marvel już od lat podbudowuje tę kolejną generację superbohaterów. Był Ant-Man, był Spider-Man i teraz nadeszła Czarna Pantera. Origin Story zawsze było jednak dla tego uniwersum problematyczne, bo o ile zabawy z łączeniem poszczególnych superbohaterów zazwyczaj prezentują się interesująco, to jednak te pojedyncze filmy często popadają w manierę nieznośnego akcyjniaka. Wystarczy przypomnieć sobie pierwsze filmy wytwórni: Tora, Tora 2, Pierwszego Kapitana Amerykę czy kontynuację Ironmana. Wszystkie były chaotycznymi, nieprzekonującymi schematami prostego kina akcji science fiction, które nabrały sensu dopiero przy premierze Avengersów. Miłą odmianą było więc pojawienie się przewrotnego Ant-Mana, chociaż i tak nie zobaczyliśmy pełnej inwencji Edgara Wrighta, któremu w pewnym momencie projekt odebrano, oraz Spider-Mana w świetnym kameralnym Homecoming. Marvel powoli wyciąga więc wnioski, ale i tak to zagubienie jest ciągle widoczne, co da się zauważyć także w przypadku Czarnej Pantery. Po wydarzeniach z Wojny Bohaterów, tragicznej śmierci króla Wakandy i poszukiwaniu sprawiedliwości przez jego syna T'Challę, w końcu przenosimy się do tego tajemniczego miejsca od wieków skrywającego swoje skarby przed resztą świata. Ogromne zapasy vibranium dla miejscowych plemion stały się szansą do ogromnego rozwoju, ale także zasiały obawy przed możliwymi skutkami ujawnienia swojego postępu. Dlatego też zaawansowana technologicznie Wakanda skrzętnie skrywa swoje prawdziwe oblicze, przyjmując przed zewnętrznym światem pozę biednego, zacofanego afrykańskiego państewka. Panowanie nad krajem przejmuje T'Challa, spadkobierca zamordowanego króla, nowa Czarna Pantera Wakandy. Na przejęcie tronu chrapkę ma jednak także tajemniczy Killmonger, którego dramatyczna przeszłość zasieje ziarno niepewności na dworze. Czarna Pantera stała się wielkim fenomenem w Ameryce. Przez Afroamerykanów została potraktowana jako wyraz kulturowej rewolucji z pierwszym poważnym czarnoskórym superbohaterem Marvela na sztandarach. Trudno nie oprzeć się jednak wrażeniu, że ten kontekst społeczno-polityczny, ogromne znaczenie produkcji dla znaczącej mniejszości, pośredni komentarz do sytuacji na szczytach władzy w Ameryce przykryły niedostatki filmu. A trochę ich jednak jest. Czarna Pantera to całkiem przyzwoity, efektowny spektakl kina akcji, świetnie zrealizowany, oprawiony fantastyczną, nawiązującą do afrykańskich tradycji ścieżką muzyczną, ale przy tym powtarza błędy wszystkich origin story Marvela. Mamy tu do czynienia z kolejną wariacją dokładnie tej samej opowieści o młodym mężczyźnie, który dorasta do odpowiedzialności swoich supermocy. Do tego, gdy początkowy złoczyńca w postaci zawadiacko bawiącego się rolą Klaua Andiego Serkisa odchodzi w cień na rzecz Killmongera, to fabułę zaczynają wypełniać coraz większe dziury logiczne. Pod koniec filmu już w ogóle nie wiadomo, jaki był masterplan złoczyńcy, a jego postać przyjmuje charakterystykę obrażonego, buntującego się nastolatka, który totalnie błądzi w ciemnościach. To dość ironiczne, że od lat producenci Oscarów starali się zrobić niemal wszystko, żeby zainteresować galą szerszą publikę. Przecież dokładnie po to powiększono ilość nominacji dla najlepszego filmu. I w końcu, mając pod nosem znakomitą Wojnę bez granic, mogli bez krzty zażenowania pokazać, że kino popularne może być, a wręcz być powinno częścią Oscarów. Tymczasem po raz kolejny wybrali drogę na skróty, doceniając tego mierniejszego kuzyna w postaci Czarnej Pantery. Oby Endgame rozbiło bank na tyle, żeby w przyszłym roku akademikom zabrakło już jakichkolwiek wymówek. Revolution.